i nie ze słonecznej Portugalii, bo top chat, okay. Bo właśnie pada deszcz. Halo, halo? Napiszcie coś na czacie. Halo, halo, Janku. Skubi zabiera poduszkę. Aż. Hej, siema Karol, słyszysz mnie? Tak, okej. Witajcie wszyscy. Rozpadało się. Odpalę świeczkę, bo tu pełno much. Zobaczcie, podpaliłem kubki ze śmiećmi. Pada deszcz. Ładnie się to pali. A tutaj jest 20 stopni i pada. Jesteście na żywo, pokażę Wam postęp prac. Bo odcinki są zawsze do tyłu, także już ten postęp jest trochę bardziej zaawansowany. Zobaczcie. Tutaj jest zlew na zewnątrz, zrobiony z tych samych desek co obicie. Tu już jest obite i zacząłem tu obijać. Także tu muszę dokończyć obijać. Jutro przychodzi hydraulik, także będzie wszystko podłączał. Wszystkie rury są pociągnięte. Nie mam klucza, ok. Muszę klucz przynieść. Deszcz się przyda, bo fajnie trawka rośnie. Poczekajcie, sięgnę klucz. Okej. Pokażę Wam burdelik tutaj. Burdelix. O, i teraz jest tu bateria, inwerter jest przeniesiony tu, boiler. To wszystko będzie podłączał hydraulik jutro. Będzie boiler, filtry do wody. Pozdrawiam Kutno. Tutaj będą 2 prysznice zrobione na zewnątrz. Takie do opłukania się dla hardkorowców z zimną wodą. Zlewik zrobiony. Siema, pozdro ze Szwecji. Pewnie zapraszam. Miejsca jest dużo. Burze
terrorze typowe w czerwcu i lipcu. O, podejrzewam, no już była wczoraj burza, taka sobie, ale podejrzewam, że tu burze ostre są. Ale instalacja solarna jest zrobiona prawidłowo, jest uzimnienie i jest, nie ma pętli indukcyjnej, czy jak to tam się nazywa. Są kable dobrze poprowadzone, także myślę, że będzie wszystko dobrze. Jeszcze tylko elektryk musi mi zainstalować bezpiecznik, ten taki przeciwnapięciowy w razie wyładowania i będzie ładnie. Jak widzicie, cześć Tomek, pozdrawiam. Deszcz się przydaje, bo tu trawka ładnie zaczęła kiełkować, ładnie rośnie. Zielenia się tutaj. Witaj, witaj. Także dla Was ekskluzywne tutaj z progresu, jak to już wygląda. Tutaj będę okienko robił. Jaka pojemność magazynu energii? To jest 5 kW. Coś się stało. Najlepsze, że coś się stało. Woda tutaj ciekła przy ulicy. Zaczęli kopać koparką i z mojego stawku w ten sam dzień zaczęła woda ubywać. Coś przerwało chwilę. Odeszłem z internetu, przełączyło się na sieć. Halo, słychać mnie? O, tutaj trzeba będzie wyczyścić, bo opadła woda. Nie wiem, czy nie opadnie jeszcze bardziej. Trzeba będzie to wyczyścić. Kiedyś tu był taki rów wykopany i się zastanawiam, czy ten rów właśnie nie był, żeby wodę doprowadzać tutaj. A jak wygląda produkcja prądu do sieci? Jaki byłby koszt tego zrobienia i jakie są zasady rozliczania? Nie mam pojęcia, nie interesowałem się. Szczerze, nie interesowałem się. Nie jestem w ogóle tu podłączony do sieci. Ja tu mogę być, bo są słupy elektryczne. Jest tu zaraz przy domku słup. Także ja bym mógł się tu podłączyć. Teraz jak rejestruję dom jako urban, czyli już jako dom mieszkalny go rejestruję, w przeciągu najbliższych tygodni powinien być zarejestrowany, to mógłbym też tutaj z tego słupa, zobaczcie, tu jest słup, zaraz przy bramie. Widzisz, tu jest słup przy bramie, woda tak samo jest. Woda jest tak samo, ale ja się nie chcę po prostu podłączać. Nie interesuje mnie, nie wiem jak to jest z rozliczaniem. To jest coś w przyszłości, że może jeżeli będzie tego prądu brakowało, na przykład pod kampery, no to wtedy może podłączymy tutaj z słupa prąd. Bo ja na ten moment nie jestem w ogóle podłączony, ale jak bateria nie była naładowana i zaczął ładować te solary, to uwierzcie mi, było 5 minut, bateria była naładowana. To jest naprawdę dużo. Wiadomo, sprawdzimy jak będzie lodówka, będzie pralka, bo jutro przychodzi duża lodówka. Pralkę zamawiamy już, żeby tu wszystko na miejscu, nie trzeba będzie do pralni jeździć. W pierwszej kolejności jak zdrówko. Dobrze zdrowie, nie narzekam. Nie czuję żadnych bólów serca, że tak powiem. Także wszystko jest ok. Inwerter to jest 10. Inwerter jest 10 kW. Nie, to jest taki gotowy pakiet. To jest już. To nie są baterie, to jest po prostu gotowy pakiet.
Gotowy pakiet na Allegro można wejść. Z Azowa to jest. On jest na Allegro. Za 15 000 chyba z czymś. Tak wygląda to. O, to jest bateria. I już Ci mogę pokazać dokładnie. To jest bateria, a to jest inwerter. Wyłączony, bo nawet nie używam do niczego teraz. Tu ładuję moje... A inwerter jest taki. Bateria jest taka. To jest bateria. A to jest inwerter. I to jest bardzo proste podłączenie. Jedyna różnica jest tu, że jest 0. Input jest 0, bo nie ma nic z sieci. Output jest 230. A tutaj load to pokazuje, jakie jest obciążenie. Praktycznie żadne nie jest obciążenie, bo tu nie ma co. Nawet jak włączam pompę, wszystko włączam, dalej obciążenia praktycznie się nie podnosi. Tak, to jest gotowiec. O, tu jest inwerter 10 kW. I to jest od firmy Azow. To jest bardzo dobra firma. Jak oglądacie, najlepiej Kapitan Akumulator albo Kapitan Przyczepa. Oni bardzo dobrze tam wszystko opisują. I tu jedyna różnica, że tu jest wejście AC-in, które moglibyście podłączyć na przykład do sieci domowej, tak? A tu jest tylko wychodzę z AC-out, czyli wychodzę, ale nie wchodzi sieć domowa. Tu jest tylko wyjście, to są na baterie, a tutaj wchodzą solary do tego. I to cała logika. Tu wychodzi kabelek na baterię, taki komputerowy, a to wychodzi tutaj na, żebyście mieli aplikację Wi-Fi. Możecie sobie wszystko ustawiać. Wszystko sobie możecie ustawiać w telefonie i sprawdzać. Także zobaczymy, no bo kupiłem boiler elektryczny bez cackania się i zobaczymy, jak to pociągnie. No z tego co rozmawiałem z chłopakami, to nie ma żadnego problemu. Przy tym tutaj zużyciu to jest tylko będzie pralka, lodówka, boiler i to wszystko. Ile ekstra za przesyłkę z Polski? To mi przywiózł znajomy Marcin. Zapłaciłem mu tam za... nie za przesyłkę, po prostu za paliwo, za dojazd. Ileś tam ekstra euro. Nikt mi tego po prostu nie wysyłał, on mi to przywiózł. Bo on też ma tutaj kupiony dom w Portugalii i zapytał się mnie, czy po prostu chcę coś, żeby mi coś przywiózł i przywiózł mi parę rzeczy. Na przykład styrodur do basenu, folię do basenu, także teraz też następna sprawa to będzie basen robiony, bo to muszę porównać w tym basenie, wkleić ten styrodur, folię założyć, kamyki wysypać, zrobić taki system filtracyjny w tym takim małym basenie naszym, roślinki posadzić. To taka praca poboczna będzie teraz. No i też dach. W końcu trzeba się dachem zająć na domku, żeby można było domek. Nie myślałeś może ciepłą wodę, ogrzewacz przepływowy na LPG? No powiem Ci, nie wydaje... to jest tak, różnica w cenie. Za taki LPG z butli 500 euro, za ten boiler wypasiony 150 euro. Także no po co przepłacać, jak tej energii tu nie brakuje, a jak będzie brakowało na przykład, no to do domku się kupi gazowy, tak? Ja po prostu zawsze gdzieś tam myślę o jakimś cięciach gdzieś kosztów, żeby gdzieś tam zawsze te koszty uciąć. A jeszcze takie pytanie, czy znasz Kasię i Łukasza z kanału Podróżowanie?
mieszkają od Ciebie 70 km, może warto by było do nich pojechać. Ja już o tym mówiłem. Jakbyście oglądali poprzedni live, mówiłem o tym. Tak, znamy się, piszemy do siebie e-mailowo. Czy to kiedyś nastąpi, czy się odwiedzimy, zobaczymy. No może jak czas pozwoli. Ja teraz cały czas jestem zajęty, cały czas coś robię. Oni też widzę, że mają dużo projektów. Także no zobaczymy. Ale jakby znamy się po prostu z tego, co tam ze sobą rozmawialiśmy w e-mailach. Tak, ja o tym mówiłem dużo, bo tam no, nie będę... Mówiłem to tak samo, mówiłem w ostatnim e-mailu, nie oceniajcie ludzi. Powtórzę jeszcze raz, nie oceniajcie ludzi, bo łatwo jest wrzucać, wiecie, takie... No nie jest to takie przyjemne. Ocenianie szybko kogoś, szufladkowanie, a to ten potrafi to, a tamten potrafi to. Oduczcie się naprawdę tego. Oj tam, oj tam. Ładnie się trawa pali. Zobaczcie pole. Skubi biega. Pole też już jest ładnie wyczyszczone. W większości ładnie wyrównane, gotowe do sadzenia drzewek w październiku. Tu parę drzewek posadziliśmy, zobaczcie. Tu jest drzewko posadzone, ładnie rośnie. Takie drzewka, co cały czas, dzięki za cynk za zestawik na wypasie off-grid. No ten zestaw uważam, że jest bardzo tani. Naprawdę jest bardzo tani. Tu następne drzewko. O, ładnie się spaliło. Się to później wyrówna. Skubi szajba. O. I powoli tu sprzątamy. To mój następny projekt tutaj. Basenik, który trzeba będzie porównywać. Czy też zgłaszasz palenie ognisk w tym systemie przeciwpożarowym? Nie zgłaszam. Bo jak jest... Ten system pożarowy działa tak, że jak jest tam powiedzmy zielone czy żółte, jak jest zielone czy żółte, to nie, ja dzwoniłem do nich. Jak jest zielone czy żółte, to nie musicie tego zgłaszać. Tak samo teraz deszcz pada, podpaliłem, tego nigdzie nie muszę zgłaszać. Jak jest już ten pomarańczowy czy jakiś tam, to tak, to trzeba zgłaszać. To jest taki... Jest bezwzględny obowiązek. No może jest bezwzględny obowiązek. No ja dzisiaj nie zadzwoniłem, nie zgłosiłem. Przedtem zgłaszałem, jak było na tym i mi powiedzieli, że okej, super. Więc tylko ja mam zarejestrowane po prostu... Tak, ja mam zarejestrowane konto. Mam zarejestrowane konto i na tym koncie zaznaczam. Ale dzisiaj nie zaznaczałem. No mówię, że dzisiaj nie zaznaczałem. Pada deszcz i to tak jak to podpalałem, to ostro lało. Spaliło się to, bo jest po prostu suche. Coś tu kapło. Kropka. Pali się to, bo jest suche, ale cały czas kropi, pada deszcz. Zobaczcie, cały czas kropi na telefon. O, będzie dobrze widać na panelach. Widzicie? Już pada deszcz. Ciemne chmury. No tutaj tak samo ta moja ziemia tutaj jest po prostu, widzicie, tu jest sama ziemia, nie? Nie ma nic naokoło, nie ma trawy, nie ma się tu co jakby zapalić, ale jak już to wszystko urośnie, ładnie będzie no to na pewno
Zresztą jak powiem tak, jak już trawa urośnie i wszystko urośnie, to już nie będzie co wypalać, bo my wszystkie śmieci, wszystkie krzaki... Skubi, zostaw to! Nie wolno mi kabli gryźć. Oj, Skubi. Tu kabli od solarów nie pogryzł. Nie wolno. Także w następnym roku już nie będzie to co tu palić. Bo jakiekolwiek gałęzie zetnę, to pewnie pójdzie do kominka. A trawa z reguły jest tu tak, że jak trawa jest, to sąsiedzi przyjeżdżają i zabierają, bo oni mają owce i z reguły skoszą ci i zabiorą. Będę w tym roku w Twoich okolicach, przełom sierpnia, września. Może wpaść na pół godziny, pogadać. Też odbieram kierunek Portugalii, kupić działkę może jeszcze w tym roku. Zapraszam jak najbardziej, ja cały czas mówię, zapraszam. Kto chce przyjechać, odezwać się, zapraszam. Ziemi jest pełno, nie wiem czym, campervanem czy czymś. No, na razie warunków jakby w domku nie mam, bo nie jest zrobiony. Ja nigdy nie zgłaszam, ale cała mimozy, jaką usunęliśmy z naszej ziemi, było zagrożenie. No ten eukaliptus tak, to się wszystko pali momentalnie. A tutaj no nie ma się co palić. Jeszcze taka duża chmura tam idzie, czarna. Tak. Ja tu raczej z sąsiadami wszystkimi dobrze żyję. Przynajmniej na razie. Wszyscy wszystko wiedzą tutaj. Tutaj się nic nie ukryje. Jak tutaj gdzieś wyszliśmy, to to wy jesteście ci Polacy. Gdzieś wszyscy, bo to jest małe wioseczki tutaj. Oni się interesują, wszyscy wszystko wiedzą. Ja tu jeżdżę cały czas z boku do mechanika, robię jakieś rzeczy u mechanika. Teraz tak samo robiłem, bo DPF mi się zapchał, ale popsikał mi tam takim sprayem coś tam i jakby odepchało się. No ale i tak w środę jadę do mechanika. Skubi! Nie wolno. W środę jadę do innego takiego mechanika, żeby z tym zrobić porządek z tym DPF-em. Tutaj raczej wszyscy ci sąsiedzi, którzy ja żyję, to są ok. Widziałbym u Ciebie dęby śródziemnomorskie i drzewa korkowe. Są drzewa korkowe. Wszędzie na obrzeżach, przy murze są drzewa korkowe już. Po naszej stronie muru one nawet rośnie. Jest chyba tutaj drzew korkowych jest 1, 2, 3, 4, 5, koło 6 drzew korkowych tu jest naokoło, takich dużych. To co tam jest, to jest po mojej stronie muru. To są drzewa korkowe, takie widać. I te sosenki są fajne. No te sosenki są bajeranckie. To te będziemy sosenki sadzić tutaj też. Tak, dużo osób ociepla tym korkiem teraz. A tutaj zobaczcie, takie drzewa, tu są fajne. Ma się dolne gałęzie i u góry jest taka kulka jakby. O, zobaczcie, to jest drzewo dębowe, to jest odmiana dębu, bo korek to jest odmiana dębu. O, i tu sąsiad ma fajne te drzewka. I je normalnie można odciąć i rozsadzać też z gałęzi. Ale tu ma piękny całą ziemię ma tych drzewek swoich sosnowych, a to jest drzewo korkowe, które rośnie u mnie na przykład.
To jest drzewo korkowe i zobaczcie, że nawet ono ma ściągnięty tutaj ten korek. Tutaj widzicie, już był korek ściągnięty. Tam jest następne, one są wszystkie po tej stronie muru. Tam też następne drzewo korkowe, tam drzewo korkowe. Tu brakuje tylko drzewek po środku. Ale mówię, dużo drzewek jest, tych, które my po prostu, to widać, te drzewka tu w trawie są i tam dalej też jest pełno drzewek, które już rosną. A my teraz po prostu dużo posadzimy drzewek, cytrusy, mandarynki, posadzimy oliwki. O, zobaczcie, tu następne drzewo korkowe. Także tu drzewa korkowe są. Tam Monsanto za czarną chmurą. Idę z powrotem, bo zaraz lunie. Jak nazywa się najbliższa miejscowość od Ciebie? Wioseczki to jest Monsanto. Tutaj co widać, widać tą górę, to jest Relwa i Monsanto. To są takie, na samej górze jest Monsanto, a poniżej jest taka wioseczka Relwa. Medellin to jest następna wioseczka tutaj obok zaraz. A najbliższe miasto to jest Panamacor, dosyć blisko. I dużo bliżej też jest 20 minut, jest Idania Nowa. Idania Nowa też jest takie miasteczko tutaj. Miasteczko, no takie większe miasto. No i największe to jest, największe miasto to jest Castelo Branco. Widziałem ostatnio kemping właśnie pod drzewami Dembo. No fajnie by było mieć takie drzewa jak sąsiad ma tutaj już, no ale wszystkiego nie można mieć. Zawsze braliśmy to jako projekt i będzie miło popatrzeć, jak za 5-10 lat tutaj będzie zielono, ładnie, drzewka będą rosły. No to jest fajnie. Ja pamiętam, jak rodzice swoją działkę zaczynali nad jeziorem. Teraz jakbyście tam poszli, tam dżungla jest. Po iluś tam latach tam jest po prostu pięknie zielono, wszystko jest żywopłoty porośnięte. Także tu będzie tak samo, za 5 lat to tu będzie naprawdę nie do poznania. A widoki, no te widoki to po prostu, ja nie wiem, czy ten telefon oddaje to, zobaczcie tutaj. Ten pasmo górskie, tam Monsanto za drzewami. Tutaj muszę zasypać. Woda jest prowadzona tutaj do wszystkich kranów. Muszę to zasypać, ale najpierw zobaczymy, jak będzie hydraulik, wszystko podłączy, wszystko pięknie działa i wtedy się to zasypie. Gratulacje postępów. No dużo się dzieje. Cały czas praktycznie jesteśmy zajęci. Nawadnianie kropelkowe. Tak, na pewno. Kropelkowe nawadnianie do wszystkich oliwek, które posadzimy, do jakichś drzewek. Tak, jak najbardziej. Z drugiej studni pewnie zrobimy pompę i nawadnianie kropelkowe, bo tu jest studnia jedna i z drugiej strony jest taka ogromna studnia. Bo ta ma, nie wiem, z 2 metry okrąg, a tam jest chyba z 6 metrów. To taka olbrzymia, zbudowana z kamienia. Medellin trochę, Medellin ze Escobarem. O. Scooby biega jak szalony. Dobrze, będzie lepiej spał. Tu muszę trochę mur kamienny ponaprawiać,
bo tu gdzie drzewa to powypychało kamienie. Tylko muszę po prostu kogoś z krzepą, żeby mi tu pomógł poukładać. Tutaj zobaczcie, wypchało. Tutaj też wypchało te kamienie. Ktoś za blisko drzewa posadził. Mury kamienne, tak. Wyobraźcie sobie, że całe te 2 hektary są ogrodzone takim murem. Ktoś to układał. To nie jest na zaprawę. To jest wszystko ułożone. To jest wszystko ułożone kamień na kamieniu. I tam jakiś piasek pomiędzy tym jest, jakiś mech, jakieś coś. To nie jest nic tu zaprawą. To jest tylko ziemia, mech. Tak, wszystko kamienie takie granitowe. Krzem, granit. O, a tak wygląda domek tutaj. U nich jest bardzo popularne te kafelki takie z jakimiś świętymi, z Marią albo z jakimiś tu. A tu bramę jak poszerzaliśmy. O, Skubi za piłką. Zobaczcie. Skubi za piłką. Będzie z niego Pele. Damy go do jakiegoś klubu piłkarskiego. Tutaj jak bramę poszerzaliśmy. Tak, na legalu. Wszystko co jest takie przenośne, konstrukcje można na legalu. 100% to nie jest. Byliśmy u prawnika. Jakieś tam na kołach takie co są holenderskie też na legalu. I takie co ja buduję tu murowane nawet mogą być, jeżeli nie przekraczają powierzchni 10 metrów i nie przekraczają wysokości 2 metry z czymś. Chodzi o drugie piętro. Nie można zbudować drugiego piętra na tych 10 metrów. I tutaj na legalu ja ten domek buduję bez żadnych zgody. Bez żadnej zgody. I to się czasami różni od tych dystryktów, bo w niektórych dystryktach powiedzmy może być 15 metrów, w niektórych może być to 10 metrów. A tutaj z tego co powiedział prawnik to jest 10 metrów. A to ma nie wiem, 6 metrów podłogach kwadratowych. Może około 7 metrów. A tutaj jak poszerzaliśmy bramy, bo nie mogę dokończyć, to tutaj zobaczcie jakie kamienie były te, co brama na nich wisiała. Bo tu wisiała taka brama stalowa. Muszę to gdzieś wyrzucić. I takie kamienie tutaj były. Z nich jakieś ławki zrobimy. O, tu są drzewa przy ulicy. Następne drzewo. Tam te drzewa są po drugiej stronie. Wszystko jest ładnie posprzątane, wygrabione. Teraz muszę tylko kupić łańcuchy, żeby tą trawę kosić sobie. Zmienię sobie w traktorku z orania na łańcuchy. A jest ograniczenie ilości tych małych budynków? Szczerze nie mam pojęcia, czy jest jakieś ograniczenie. A tu jest druga studnia. O, tu w tym miejscu. Zobaczcie jaka ogromna. Zarasta trochę. Skubi nie, bo wpadniesz jeszcze tam. Skubi nie wolno. Chodź. Muszę ją zagrodzić.
Wszystko co stare jest piękne, dokładnie. O kurde, tam jakaś wielka czarna chmura idzie. Także będzie za chwilę tutaj ostro lało. Lepiej wracam w stronę namiotu. Jaka głęboka ta studnia? No to jest, mierzyliśmy, to jest ze 4-5 metrów. Sprawdź na IPMA. Ale co mam sprawdzić na IPMA? Gdzie pada? Nie muszę sprawdzać, tu widzę wzrokowo. O, widzicie tutaj, zobaczcie ile tu jest drzewek. To są wszystko takie, te drzewa co przy ulicy tu są. Te drzewa to są wszystko tutaj, to rośnie tutaj. Także coś tu, parę drzew wyrośnie jakich. Tu jest drzewo. Także jakiś mały zagajniczek drzewek będziemy mieli tutaj. Jak dzisiaj produkcja prądu przy zachmurzeniu? Raczej nie ma, bo nie mam nawet włączone, bo bateria jest cały czas na full. Bateria jest na full, bo nie jest tam nic podłączone do tej baterii. Mówię, dopiero jak podłączę lodówkę, pralkę, boiler, no to dopiero odpalę tak naprawdę. Teraz wyłączyłem te solary, bo nie ma nawet sensu ich włączać, bo bateria jest cały czas na full. On tam nic nie ładuje z typu solarów. Jak nie będziesz kosił, orał, to drzewa same się rozsieją. Dzięki ptaki wiatrowi sukcesja naturalna. No tak, one tu się same rozsiały, a tu po prostu poczyściliśmy te krzaki, które były, bo chcemy posadzić oliwki. A tu były same krzaczory, to nie były żadne, bo ktoś tam kiedyś pisał, że o, na pewno się nie zna, że nie, to były same po prostu krzaki jakieś. Takie krzaki, to się tu rozplenia, jak nikt tego nie pilnował, to się rozpleniło. Wszystkie drzewa, które były, zostawiliśmy, a tu zrobiliśmy miejsce dlatego, żeby właśnie posadzić winogrona. Tutaj w stronę basenu będzie takie przejście jakby z winogron. Też się posadzi właśnie oliwki, cytrusy, pomarańcze. I to, no, my już wiemy, że takie powiedzmy cytrynę to maksymalnie 2, tak samo mandarynki maksymalnie 2. Cześć Tomek, pozdrawiam. Tomek Rutkowski, pozdrawiam Cię. Pozdrawiam Holandię całą. Holandię, Anglię, Niemcy, wszystkich. No, także powiem Wam z takiego jednego, ja jestem w szoku, ile takie jedno drzewo cytrynowe już duże, dojrzałe produkuje cytryn. Tak samo taka mandarynka. I na przykład, co jest dziwne, to oni nie zrywają tych cytryn tu, że o, jest ten miesiąc na zrywanie cytryn, tylko po prostu świeże z drzewa jest cały czas. Od praktycznie już, nie wiem, przed grudniem jakoś cały czas te cytryny są i cały czas można je zrywać. Tu ostatnio... Czy Ty robiłeś te kampery Goblinowi? Nie, ja żadnych kamperów Goblinowi nie robiłem. Pozdrawiam Goblina. Po prostu Dawid dla mnie sprzedawał mojego kampera, którego ja zrobiłem i go tam dopieszczał, zmieniał parę rzeczy po prostu pod sprzedaż. Ale ja żadnych kamperów nie robiłem u Goblina. On po prostu przerabia. Goblin Odkrywca. Ci, którzy są u mnie na kanale, a nie są u niego, to zapraszam do niego na subskrypcję. Fajnie przerabia kampery, pokazuje jak to robi.
i też podremontował mojego kampera, tam porobił parę rzeczy, które trzeba było zrobić. Bart, o siema Bartek, pozdrawiam. Pozdrawiam gorąco, cały Bournemouth i Poole w Anglii, bo tam mieszkałem dużo lat i pracowałem właśnie. Pozdrawiam z Papenburg. A gdzie to jest ten Papenburg? To jest Papenburg. To jest Holandia, Niemcy? Dokładnie, w Hiszpanii jest kryzys urodzaju. Mnóstwo cytrusów zostaje na drzewach, nie opłaca się zbierać. Tak samo jest tutaj. My nie możemy się przyzwyczaić, bo tutaj spadają jakby, no już się spora była na zerwanie mandarynek i one zaczynają po prostu wysychać. I spadają, nikt tego nie zrywa, a ludzie tu kupują w supermarketach za grube pieniądze cytryny, mandarynki. I dla nas to jest takie bardzo dziwne, gdzie tu wszędzie u sąsiadów jest pełno tego, nikt tego nie zrywa. To wszystko to stoi. Bo tu dużo tych farm stoi. Gdzieś młodzi powyjeżdżali, nikt tego nie uprawia. Nie jest to też na sprzedaż, bo gdzieś tam może ci ludzie się nie interesują, nawet są za starzy. Tak, to jest niesamowite, ile takie drzewo jedno daje tych pomarańczy, także na nasze tylko potrzeby skubi. Na nasze potrzeby to w zupełnie tych dwa takie drzewka starczą. Dwie cytryny, dwie pomarańcze. Niemcy przy holenderskiej granicy. Powiem wam tak, gdzie to ja w życiu nie byłem. Pracowało się i w Niemczech, pracowało się w Holandii i dużo lat, a najwięcej 18 lat w Anglii. I dużo znajomych z miasta, z klasy jest za granicą. Jedni w Niemczech, jedni w Holandii, jedni w Anglii. No niestety, tak nas wszędzie wyrzuciło. No i w Polsce. Jak macie pytania, to piszcie jeszcze, bo zbliżamy się do naszej godzinki. Zostało jeszcze 15 minut. Nie wstydźcie się. Skubi coś tam zwęszył i szuka. On jak coś wywącha w ziemi, to kopie metrową dziurę w tej ziemi, że gdzieś tam jakąś mysz wywącha, czy kreta, czy nie wiem co on tam wywącha. Mój znajomy, Cukier, pozdrawiam, miał psa Inkę, takiego, to był husky. On był tak, ten husky cięty na krety, potrafił dziurę tam 5-metrową w ziemi wyryć, żeby kreta dorwać. Ej, nie, gdzie tymi brudnymi, no nie no, tymi brudnymi łapami na mnie. To i tak ciuchy do roboty, no ale jeszcze Skubi je poprawił. Masz piłeczkę, masz. Zobaczcie jak za piłką biega. Skubi, daj piłeczkę, masz. Daj piłeczkę, daj piłeczkę. No daj piłeczkę. Daj piłeczkę, dawaj piłeczkę. Nie uciekaj, dawaj. Zobaczcie. Chyba wszystkie piłeczki zniszczone. Kiedy można już do Ciebie przyjechać na camping? No, powiem tak. Toalety, prysznice już będą.
Toalety, prysznice będą w tym tygodniu podłączone, działające. Także można wbijać. Woda jest, toalety są. Można sobie stawać. Ile schudłeś, bo widzę, że wszyscy Polacy chudną w Portugalii. Ja trzymam cały czas tą samą wagę. 80 parę kilo. Jedyne co zmieniłem, schudłem na pewno dlatego, bo zmieniliśmy jakby tryb jedzenia. Jemy tylko jeden posiłek dziennie. Jeden posiłek dziennie, a ja już tylko jem. Tak się przyzwyczaiłem. Jeden duży posiłek o 17 gdzieś. Gdzie masz piłkę? Nie mam już takiego spalania i zauważyłem, że dużo lepiej jest mi nie jeść śniadania. Rano tylko wypijam powiedzmy herbatę, później jakąś powiedzmy kawę, wodę, dużo wody z cytryną, z miętą czy z czymś i jeden posiłek tylko. No i czasami jak gdzieś wyjedziemy, no to coś tam zjemy na mieście. Ale tak jak nigdzie nie jemy na mieście czy coś, to tylko jeden posiłek dziennie. I wtedy waga, zauważyłem, nie muszę się wysilać. Bo tak to miałem już momenty, że potrafiłem wbijać wagę do 100. A zwłaszcza jak się wyjeżdżało do Polski. I wszędzie tu jedzonko, tam jedzonko, pierożki, schabowiki i potrafiło się te 15 kilo wrzucić. A tak jak jem tylko jeden posiłek dziennie, no to spokojnie sobie trzymam tą wagę. Nawet jeżeli ten posiłek jest większy. Nie, już wcześniej. Już w Anglii zmieniłem ten tryb posiłków. To jest kwestia przyzwyczajenia, bo to na początku to nie jest takie proste. Wiadomo, na początku ciśnie cię, żeby rano coś zjeść. Ale teraz ja już mam takie przyzwyczajenie, że ja nie potrafię zjeść jakiegoś dużego posiłku na przykład. Bo już się tak skurczyło to, że nie potrafię zjeść dużego posiłku. Skubi, pokażę wam tutaj urządzenie. O, takie, na kijku dla psów, to wszyscy, którzy mają psa, pewnie znają. No, Skubi. No, biegnij za piłeczką. Oh Jesus. Daj piłkę. Widzę, że woda schodzi z organizmu. W zimnych krajach człowiek nabiera, jak nie trzyma diety. W ciepłych odparowuje, chyba UK powinno zatonąć od tych grubas. No teraz już wszystkie kraje. To jest to jedzenie supermarketowe. Niestety. Skubi, daj piłkę. Niestety robi swoje. Pamiętacie kiedyś, jak były normalne sklepy, nie było supermarketów i tam jedną osobę gdzieś się widziało otyłą. A teraz no wszyscy są otyli. Wszyscy mają problemy. McDonaldy, KFC, supermarkety, to wszystko jest przetworzone jedzenie. Robi swoje. Kiedyś się przecież też jadło duże obiady, sosy, wszystko i się nie tyło. Śniadania to chyba postawa. Nie. Są różne szkoły. Głodówka dla organizmu, nie taka głodówka, tylko ileś tam jest bardzo dobra, bo organizm jakby, no to jest głębszy temat. Jeżeli się zainteresujecie nie głodowaniem, tylko po prostu, że organizm nie je przez ileś tam czasu, to odżywia się swoimi własnymi komórkami złymi i innymi rzeczami. Ale to wiadomo, co człowiek to opinia, także każdy musi sam swoje wnioski wyciągnąć, sam swoje poszukiwania zrobić. Jednemu pasuje to, innemu pasuje to. Jeden po prostu musi zjeść więcej posiłków, jeden nie musi. Także temat rzeka. Daj piłeczkę, Skubi. Dawaj piłeczkę.
Dawaj piłeczkę. No, dawaj piłeczkę. Dawaj piłeczkę. Chyba, że kociołek. Chyba, że kociołek. Właśnie, kociołek. Kurde, ten kociołek trzeba zrobić. Chodzi za mną znowu kociołek. No, pokaż jak biegniesz za piłeczką. Skubi. I biegniemy. Galopuje jak koń. Super. No, dawaj piłeczkę. Dawaj piłeczkę. Dawaj piłeczkę. Dawaj piłeczkę. Kawał pola. Dokładnie. My nigdy nie mieliśmy psa, bo rodzice mieli psa. Siostra miała psa. My nie mieliśmy psa, bo zawsze mówiliśmy, szkoda, żeby pies się męczył gdzieś tam w bloku, czy gdzieś tam we flatach. No w Anglii z reguły jak wynajmowaliśmy, to nie mogliśmy mieć psa, bo z reguły nie zgadzają się na psa. Później jak mieliśmy własny dom, też nie mieliśmy psa, bo czekaliśmy właśnie jak będziemy mieli już tą farmę, żeby mieć tego psa. No i mamy tego psa. Jak zrobimy domek, na pewno też będziemy mieli kota, takiego polucha typowego, który poluje na myszy. Nie jakiś tam wypasiony, wiecie, kot, tylko taki typowy kot poluch, który jest na zewnątrz, chodzi swoimi ścieżkami i łapie myszy. Bo ja nie jestem osobą taką, wiecie, nie jestem, no powiem wprost, no nie lubię kotów aż tak, nie? Tam przyjdzie pogłaskać coś tego, ale nie jestem jakby za kotami. Psy tak, ale na farmie kot jak najbardziej. A jak tam w Portugalii z weterynarzem? Tak jak wszędzie, no, to jest kraj europejski, Unia Europejska, tu wszystko jest, przepisy, szczepienia, wiecie, jak macie psa czy kota, to chcą go zaraz tutaj przepisowo zaszczepić, zaczipować, to wszędzie są te same przepisy. Wszystko, Portugalia poza mentalnością tym nie różni się przepisowo, no bo wszystkie przepisy są tu unijne, to jest Unia Europejska. Są trochę jakby, wiadomo, te przepisy tutaj gonią, bo są trochę do tyłu, ale bardzo szybko są wdrażane wszystkie przepisy. Do kociołka spróbuj może najpierw włożyć słoninę lub tłusty boczek, żeby się nie przypaliło, potem liść kapusty. Tak zrobię tym razem, bo niby miało się nie przypalić ostatnio, ale się trochę przypaliło. Niedużo się przypaliło, bo ta powłoka fajnie się zrobiła od tego wypalania kociołka i tego, ale trochę się przypaliło, także tym razem zrobimy prawilnie, zrobimy tak, słoninę tłusta, zrobimy liście kapusty i później wrzucimy i to fajnie wszystko udusimy z kiełbaską. No z kiełbasą jest trochę problem, bo tej kiełbasy znalazłem taką w miarę dobrą kiełbasę, ale to nie jest taka polska kiełbasa. Także no z tym, może jak ktoś tu, nie wiem, ktoś tu wie jaka kiełbasa w Portugalii przypomina polską. Jedyną kiełbasę można kupić, jest kiełbasa w Portugalii, tylko to nie jest taka jak polska. No, polska kiełbasa pewnie gdzieś tam koło Lizbony, Porto, my jesteśmy tutaj na totalnym, że tak powiem, wiecie, wytegowiu i tutaj nie ma sklepów takich z polską kiełbasą. Jest w Castelo Branco, ma pani taki sklep a la ukraiński, powiedzmy, prowadzi, ale jest bardzo mało produktów i ceny są niebotyczne. Także byliśmy tam raz, coś tam zobaczyć, ale są tam naprawdę, nie ma żadnych kiełbas, nie ma nic, a jakieś produkty takie a la niby pod polskie pochodzące, to ceny są w kosmos.
No ja na razie nie znalazłem żadnej kiełbasy takiej, żeby była jak polska. Mamy gdzieś tu sąsiada, który ma farmę świnek i będziemy tam się z nim kontaktować, czy on robi jakieś kiełbasy, czy coś. Zobaczymy, jak to wygląda. Jak przyjadę, to zrobię i Ci pokażę, jak ja zrobię. No, bym chciał. Na pewno to jest jakiś tam następny cel po ogarnięciu wszystkich dużych prac. Na pewno jakiś pędzenie swojego winka, bimberku, robienie własnej kiełbasy. Tylko wiadomo, na to wszystko trzeba znaleźć czas. Dokładnie, trzeba robić tak, wędzarnia, kiełbasa. O Jezus, ja tu mam takie plany, że lista jest niekończąca się. Co tu jeszcze trzeba zrobić? Te strony suszone, niewędzone. Tak, bo oni ten wybór tych kiełbas mają, tylko że to nie są takie kiełbasy, bo mają tych kiełbas w sklepie od groma. Tylko one nie są tak przyprawione, nie smakują tak. Daj piłeczkę, gryź tą drugą. Daj piłeczkę. Tu gryź, tą gryź. Sery mają bardzo dobre sery. Dużo mają serów. Sery są dobre. Sery można kupić i nawet takie praktycznie jak królewski ser, bardzo podobne. Dużo serów. Dużo serów. I mają takie, nie wiem, ktokolwiek tu był w Portugalii, mają takie jakby w każdym supermarkecie jest tu taka ryba suszona w płatach i to strasznie oni to zajadają właśnie. I w każdym supermarkecie jest tu ten specyficzny zapach z tego stoiska z rybami. Gdzie ta suszona taka ryba jest, te płaty tej ryby są. I fajnie, bo jest tu dużo tych serów i mają dużo serów, które nie są aż tak wygórowana cena i jest dużo serów z owcy, kozich serów, owczych serów. Bardzo dużo tu jest. Także to jest fajne, że jest. No jest tam jeden odcinek, sobie możecie zobaczyć na festiwalu sera i tam widać, że tych serów jest naprawdę dużo. Jest tu też, można kupić taką à la salceson, kaszankę widziałem, bo już robiłem kaszankę i można tu kupić taką kaszankę właśnie. Skubi, nie niż trawy. Skubi. Sio. Nie wolno. Chodź. Słuchajcie, będę już kończył. Zbliżamy się do godziny. I dziękuję wszystkim za pytania. Dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują, nie lajkują, subskrybujcie kanał, lajkujcie. I dziękuję Wam za Wasze wsparcie i Waszą obecność. Także pozdrawiam Tomków, pozdrawiam Cię, Tomek Krótkowski, Tomek Kasak, Bartek, pozdrawiam wszystkich znajomych i pozdrawiam wszystkich ze wszystkich krajów na świecie. Miłego dnia, nawzajem. O, Skubi tu. Zobaczcie, jak Skubi tu biega. Skubi! To jest jak Pershing. Niewyżyte ten pies. I biegniemy. I biegniemy. Dobra, na razie trzymajcie się. Kończę, bo się rozkręcam tutaj. Jak to się kończy? Tu się kończy. Zakończ.